Cześć wszystkim, przygotowaliśmy dla Was szczegóły kolejnego odcinka serialu. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i polubić filmu. Kamienne ściany farmy Frat były otoczone ciszą nawet wczesnym rankiem, jakby dźwigały na swoich barkach wszystkie wspomnienia i dramaty. Kiedy Zeynep weszła do pokoju Songul z prostą tacą ze śniadaniem, powietrze w pokoju nagle się zmieniło. Oczy staruszki były zimniejsze niż pierwsze światło poranka. Songul skrzywiła usta z pogardą, siedząc na wózku inwalidzkim i powiedziała: znów się spóźniłaś. Sarkastyczny ton w jej głosie był ostry i bolesny jak sztylet, który wystawił cierpliwość Zeynep na próbę. Zeynep spuściła wzrok na podłogę i szepnęła: przepraszam, ciociu, ale jej głos był prawie niesłyszalny. Czuła, że bez względu na to, co powie, nie będzie w stanie sprawić, by kobieta przed nią jej wybaczyła. Nagle Songul wyciągnęła rękę i rzuciła tacę o podłogę, a dźwięk tłuczonej porcelany rozbrzmiał w pokoju przez długi czas. Czy to jedzenie, które przyniosłeś? Jeśli uważasz, że jestem tego godny, nie zawracaj sobie głowy następnym razem, krzyknął. Zeynep musiała uklęknąć i chociaż uważała, żeby nie skaleczyć sobie palców, zbierając kawałki szkła, nie mogła ukryć łez, które popłynęły z jej oczu. W tym momencie drzwi się otworzyły i wszedł Halil. Jego spojrzenie, nie mogąc znieść bolesnego stanu kobiety, którą kochał, dotknęło ran, które narastały w Zeynep przez lata. Halil delikatnie podniósł Zeynep i powiedział: moja piękna, rozdziera mi serce, gdy cię tak widzę. Ale Zeynep, unikając jego wzroku, mruknęła: jestem do tego przyzwyczajona, ja też to przezwyciężę. Halil powiedział stanowczo: nie mogę pozwolić, żebyś tak dalej postępował. Nie zasługujesz na takie traktowanie ze złością i opiekuńczością. Ale Zeynep nie poddała się w kwestii opieki nad Songul. Poczucie winy, które nosiła w sobie od lat, stało się najsilniejszym łańcuchem, który wiązał ją w tej sprawie. W kącie salonu Goźde i Serdar rozmawiali cicho. W jego oczach było dziwne zadowolenie. Widzisz? Projekt Zeynep upadł, to naprawdę wstyd, powiedział z udawanym smutkiem. Serdar zapytał ze zdziwieniem: co to znaczy? Czy dokumenty zaginęły? Goźde powiedział sarkastycznie: z jakiegoś powodu podpisy zostały wymazane. Czy to nie dziwne? Jednak uśmiech na jej twarzy ujawnił wszystko. W tym momencie Zeynep rozmawiała podekscytowana przez telefon z Ozgur Bejem. Kiedy powiedziała: podpisujemy dziś, nadzieja w niej odbiła się na całej jej twarzy. Goźde obserwowała ich z dalekiego kąta, gryząc wargi z satysfakcji, którą czuła z sukcesu własnego planu. Kiedy Songul została sama w swoim pokoju, nagle zaczęła krzyczeć: Zeynep, gdzie jesteś? Zeynep szybko wróciła, ale kiedy Songul ją zobaczyła, znów warknęła ze złością. Zostawiasz mnie tu samą i zajmujesz się swoją pracą? Co jeszcze dla mnie znaczysz? Zeynep skłoniła się jak zwykle. Zrobię, co chcesz, powiedziała, ale w jej oczach była kruchość, która pokazywała, że jej cierpliwość zaraz się skończy. Halil zabrał Zeynep na zewnątrz, aby ją pocieszyć. Kiedy szli trzymając się za ręce po ogrodzie, Halil powiedział: mam dla ciebie niespodziankę, z uśmiechem w oczach. Zeynep uśmiechnęła się i odpowiedziała: myślałam, że widziałam wszystkie niespodzianki w moim miesiącu miodowym. Halil zabrał ją do warsztatu poza miastem. W środku znajdowały się nowe próbki projektu perfum Zeynep. Jesteśmy na końcowym etapie prac laboratoryjnych za granicą, powiedział z dumą Halil. Zeynep, nie mogąc powstrzymać łez, przytuliła go. Z tobą, Halil, powiedziała. Ale kiedy wrócili do rezydencji, nadzieja w powietrzu znów ustąpiła miejsca napięciu. Zeynep zatrzymała się ze zdziwieniem, gdy spojrzała na kontrakt. Podpis Serdara Beja został wymazany, powiedziała, a jej oczy rozszerzyły się ze zdziwienia. Goźde natychmiast wyszła na scenę. Myślę, że dokumenty zamokły, dlatego podpisy zaginęły, powiedziała, ale sarkastyczny uśmiech na jej twarzy zdradził wszystko.
Zeynep szybko pobiegła do warsztatu, musiała znaleźć Halila i Serdara. Tam usłyszała, jak Serdar i Goźdę się kłócą, wszystko było częścią pułapki, którą Goźdę zastawił na Zeynep. Wycofuję się z tego projektu, powiedziała Zeynep zmęczonym i zranionym głosem. Halil próbował ją powstrzymać, ale Zeynep straciła zaufanie i wiarę. W pokoju Songul sytuacja stawała się coraz gorsza. Starsza kobieta poprosiła o wodę, ale kiedy Zeynep wyciągnęła szklankę, rzuciła nią o podłogę. Przyniosłeś ją zimną, zrobiłeś to celowo. Krzyknęła. Zeynep próbowała powstrzymać łzy i zaczęła cicho czyścić podłogę. Halil zauważył siniaki na ramieniu Zeynep i zamarł. Czy one też powstały w wyniku upadku? Powiedział, ledwo powstrzymując gniew. Zeynep nic nie powiedziała, jej milczenie mówiło wszystko. Halil nie mógł się powstrzymać i poszedł prosto do pokoju Songul. Ciociu, czy ty fizycznie krzywdzisz Zeynep? Zapytał ostrym głosem. Songul odwróciła się ze złością i powiedziała, ona mnie zostawia w spokoju, zasługuje na to. Halil nie mógł powstrzymać gniewu, trzasnął drzwiami i wyszedł. Kiedy Zeynep została sama w kuchni, Goźdę podszedł do niej i powiedział, twój projekt się skończył, nie bądź smutna, w protekcjonalnym tonie. Zeynep zmrużyła oczy i powiedziała, ty to zrobiłaś. Wiem o tym. Goźdę tylko się uśmiechnęła, powiedziała, nie masz dowodów, odwróciła się i odeszła. Podczas gdy Eren próbował opowiedzieć Selmie o swoim problemie, Selma go zignorowała i uciekła. Tulej wykorzystała okazję i szepnęła Selmie, Eren cię okłamuje. W Selmie zaczął narastać strach, czy on naprawdę mnie zostawi? Zapytała samą siebie. W ogrodzie Halil zadawał Hakanowi pytania o wypadek. Znalazłeś pojazd? Haken skinął głową. Badane są odciski palców. Mam swoje podejrzenia. Halil, zaostrzając spojrzenie, powiedział, zbadaj Goźdę. Jestem pewien, że coś ukrywa. Zeynep wróciła do Songul, ale słowa kobiety nadal ją bolały. Czy teraz pójdziesz do projektu? Czy znowu mnie zostawisz samą? Zeynep wzięła zmęczony oddech i powiedziała, ciociu, jestem tu dla ciebie, ale kruchość w jej głosie była teraz bardzo wyraźna. W tym momencie Songul nagle podniosła rękę i uderzyła Zeynep w ramię. Zeynep zapytała zaskoczona, dlaczego to robisz? Nie odwracając wzroku, Songul odpowiedziała chłodno, aby uspokoić twoje sumienie. I w tym momencie Halil otworzył drzwi i zobaczył wszystko. Jego oczy zwróciły się w przerażeniu na Songul, a następnie na Zeynep. Prawda w końcu wychodziła na jaw. Ból, który od lat trawił Zeynep, kończył się na oczach Halila.